Siemanko, czwartkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w nowym tech vlogu. Siemano. Zobacz co mamy. Pakowane przy kamerach. Dron i dron. Jeden jest dla nas, a drugi jest dla W. DJI Mini 4 Pro. Taka torebka zgrabna, elegancka. Technologia. Ładnie pachnie. No. Apa Artura. Apa Artura? Apa Artura. Ej, ale inna jest. Inna jest troszkę, no. A, tu są takie szelki. - 249 gram, tak? No. No ładny. Ładny hultaj. Podobny do trójki, ale już gołym okiem widać różnicę. Większy kaganiec. Większy kaganiec. Tak na szybko co przeczytałem, to niby nagrywa 120 klatek w 4K slow motion, więc dużo lepiej niż tamten poprzedni. No dobra, no pierwsze wrażenie wygląda jak jakaś taka zabawka przyszłości. Jakbym był małym dzieckiem i by mi ktoś powiedział, że jest takie coś, no to na pewno chciałbym to mieć. Z tym, że to nie są zabawki, bo to jest, na to trzeba mieć nawet zezwolenie, nie? Żeby tym latać. No takie podstawowe warto byłoby mieć. On się łapie jeszcze na te takie zezwolenia najbardziej... Ktoś puka. Dobra, to powiedzieć tam do góry na No bo właśnie coś gęsto te drony wypuszczają. Kiedy była premiera trójki? No nie wiem, z pół roku temu, może jest- trochę więcej. To jest Mavic 3 poprzedni. A widać, że przyszedł taki facelifting. Ten nowy wygląda na takiego bardziej wykoksowanego. Wygląda jakby miał trochę większe plecy. I tak- bicki, większe bicki. No, większe łapy. Dupa wygląda podobnie kwadratowo. O, ciekawe czy baterię można zamiennie... Tak. Tak, o super, to nie musimy ładować baterii, ani w ogóle nowych kupować. Co ty gadasz? No zobacz, Z bateria... dwójki pasują baterie do trójki. Tak, tu rozładowana Znaczy była. z trójki do czwórki. Zajebiście, to razem mamy 6 baterii do niego. No. Nawet śrubokręt jest, człowiek. O, jest taki hub do ładowania. Do trójki, do poprzedniej wersji nie było takiego huba. Nie? Ładowałeś w dronie? Tak, w dronie trzeba było ładować. Super, to jest na pewno na duży plus dla tego zestawu combo dostarczanego z Maviciem 4. W poprzedniej aparaturze nie było anten, a tutaj są. To może świadczyć o jakimś lepszym zasięgu. Mavic 3, Mavic 4. Powiem Wam, że ten Mavic 4 bez obrazy, ale on wygląda trochę jak tako żaba, która ma lekkiego zeza. No bo tu to lepiej wygląda, takie bardziej jakby bystra głowa była w trójce. No a tu jest taki bardziej choby jakiś trochę... Kameleon ma Coś nie tak poszło, jak Pan Bóg rozdawał właśnie piękne Rozum. oczy, to on stał chyba po lepszy kodek w kolejce. Ale dzięki temu widzi chyba szerzej. Tak, jest coś takiego, że te czujniki tu jakoś lepiej działają, nie? Radiatory, czyli odprowadzanie ciepła w tym nowym dronie powinno być lepsze, bo widać, że są większe te jakby luki do odprowadzania ciepła. Tutaj są takie nóżki w tym nowym dronie. A tutaj nie ma takich nóżek. O kurde, super, widzisz to? Właśnie z tym dronem zawsze był problem, że jak się go układało na jakichś kamieniach takich nierównych, no to często się robiło tak, że ten gimbal się haczył o coś i on jakby nie umiał się wykalibrować, nie? A tutaj nie będzie tego problemu. Więc to na pewno jest na plus z takich pierwszych zauważonych rzeczy. Teraz pewnie co? Naładujemy tego drona, aparatura, zrobimy wszystkie aktualizacje i tak dalej, no i ruszymy w teren, żeby sprawdzić, co to potrafi. Także cięcie. W procesie aktualizacji wszystko poszło zgodnie z planem. Jesteśmy już na miejscu, żeby zaraz się polotać tym dronem. No i przetestujemy dla Was to, co chcielibyście, abyśmy właśnie przetestowali. Pokażemy Wam to, co chcecie widzieć, czyli wysokość.
Nice job, DJI. Sprawdzimy, czy ten dron potrafi lecieć wyżej niż ten komin. Ten komin jest w wysokości 120 metrów. Ok, ustawimy tu na Pro, ISO 100. Niestety nie mamy filtrów ściemniających, które zakłada się na obiektyw, więc musimy czasem naświetlania to ściemnić, co może wpłynąć trochę negatywnie na obraz i zrobić ten efekt szeregowca Ryana. Kolor jest normal, HLG oraz D-Log. O, D-Log, czyli ten płaski. wcześniej nie było D-Loga, to nakręcimy w D-Logu, zobaczymy co to potrafi. Po wybraniu na D-Loga mamy tylko kodek H265, on jest lepszy niż H264, więc spoko. I MP4, tak? Tak, i tam chyba nie ma mowów, tylko No MP4 nie ma mowów niestety. Dobra, wszystko fajnie ustawione. Startuję. Take off. Home point updated. No i lecimy sobie fajnie do góry. Sprawdzamy wysokość 50 metrów. ...80 metrów. Nagrywa? Tak. 100 metrów. 120 metrów, czyli wysokość komina. No i czy poleci wyżej? Poleci. 130 metrów. Dobre wieści to są, bo jak będziemy chcieli włazić na ten komin kiedyś, no to możemy to nagrać tym dronem. Właśnie tak. Ale w takim razie mamy błędne informacje z internetu. A bo niby było, że 120. 120 metrów, no. Ale to może być, że to przed aktualizacją, a my zrobiliśmy aktualizację i jesteśmy już prawie na 200 metrach i on dalej idzie do góry. Ale my nie lecimy wyżej niż 200 metrów, bo no nie wiadomo, czy jakiś śmigłowiec pogotowia nie będzie przelatywać, czy coś takiego. Trzeba uważać na takie rzeczy. Dobrze, dobre wieści dla wszystkich rooftoperów oraz kominiarzy, czy na przykład inspektorów, którzy korzystają z takich dronów jako narzędzi do kontrolowania stanu technicznego właśnie anten, kominów, masztów radiowych i tak dalej. Ogólnie alpinizm przemysłowy bardzo dużo korzysta na tego typu zabawkach. Super, jarą się jak węgiel z Ekibastus. Bardzo fajnie to wygląda, jak właśnie panorama całej tej elektrowni, elektrociepłowni Sząbierki, którą widzieliście już wiele razy, więc nie będziemy tu już więcej nagrywać. Robimy cięcie. No i co? Sprawdzimy sobie teraz może... Nagrywałeś to? No Prawie- tak, prawie chyba, się- ale nie wiem, czy się udało to Prawie złapać. się rozbiłem o bramę, bo na sporcie nie działają czujniki. Ja pitole, hopie, ale on zahaczył Ale chyba tak, coś. te śmigiełka tak... To weź ten może... Zobaczmy, czy śmigła działają, nie? Płaszcz normalnie na grubość wąsa, nic się nie stało. Troszkę, tak minimalnie. W ostatnim momencie dałem mu całą wstecz, nie? Pieron. Chory pastor. Chory farosz. Take off. Dobra, to może właśnie, jak już jesteśmy przy czujnikach, od których się na powierzchni tego drona roi, sprawdzimy, czy on przeleci przez tą bramę. Na trybie normal czujniki powinny być włączone. Nie leci. Przełączymy się na sport. Tylko uważaj. Leci.
No, na sporcie można więcej zwojować, no ale jest niebezpiecznie, bo wtedy trzeba mieć oczy głowy dookoła. On ma też czujniki na plecach, nie? Tak. To spróbujemy, czy można jakby w sufit uderzyć, nie? Niby ma 360 No to stopni zobaczymy. widoczność. Zobaczymy, tak. No, zatrzymał się. Tak? Zatrzymał się, patrz. Cała do góry i nie leci, a jak przełączymy na sport, to leci i trzeba uważać, bo można przydupić. Ciekawe, czy te czujniki zadziałają na tą kratkę, bo ona jest taka Myślę, że zadziałają. niezbyt oczywista, nie? Działają. Ok, no to może jeszcze trudniejsze zadanie dla czujników. Ten wystający element. Działają. Jest cała naprzód i on stoi w miejscu, jakby mimo tego, że ta przeszkoda jest taka jakby cienka. To może jeszcze na ten kabel spróbujemy. Spróbujemy, czy on... Kabla wątpię, żeby widział, ale no może, zobaczymy. No, na kable trzeba uważać, bo czujniki nie wyłapały tego kabla. Teraz mi się przypomniało, jak kiedyś na Słowenii lecieliśmy dronem nad rzeką i właśnie on uderzył w kabel i wpadł do rzeki. Chyba że spróbujemy się pościgać z tym dronem. Zrobimy takie coś, że sprint może tu. Co Ty będziesz myślisz? bieg? No. I co, ja sport? Jak on leci 60 na godzinę, to ty tyle nie pobiegniesz. Jo, potrzymaj mi te piwo. Patyra. Pantera. Jak sprint, to od razu ustawimy tam slow-mo, bo jest dość kozackie. 100 fps w 4K. To jest dużo. A może być jeszcze więcej, bo może być nawet 200 fps, ale to jest Full HD i to nas nie interesuje. Nas interesuje 4K, 100 fps. Także nakręcimy rozgrzewkę w slow-mo, no a później zrobimy wyścig z dronem. Zasady wyścigu będą proste jak komin. Bieg zaczniemy tam, plus minus 100 metrów. A tak jak stoi Daniel, to jest linia mety. Więc tu będzie fajnie widać właśnie, kto wygrał. Ready, set, go! Kurde! Ty! Ale pierwsze 30 metrów miałem go. No ja troszeczkę go, wiesz, puściłem sekundę później, żeby cię mieć w kadrze. Byłem szybszy na pierwszych metrach. No. Ale nie miałem szans. Później już jak poszedł, on dopiero później zaczął prędkość rozwijać, nie? Przeciętny samiec gatunku Homo sapiens biega 13 km na godzinę. Czyli może tak się kwalifikuje właśnie 13 na godzinę. Rekord świata w sprincie człowieka to 44 km na godzinę. Usain Bolt. Ten dron natomiast 60 na godzinę potrafi latać, więc nie miałem z nim szans. No i tak wygląda dron lecący 60 na godzinę. Tak się nie powinno robić, bo się silniki psują. Nieźle dał czadu. Dobra, właśnie sprawdzamy prędkość drona przy pomocy samochodu. No i najpierw polecimy pod wiatr, a później z wiatrem. Trochę wyżej, Daniel. Dobra. 40, 50, 60 na godzinę. Utrzymuję te 60. Oj, to jedziemy szybciej trochę. Nie ogarnia dron.
No dobra, więc pod wiatr dron leci mniej niż 60 na godzinę, a teraz spróbujemy z wiatrem. Gotowi? No. 40, 50, 60 na godzinę. Dobra, mamy 60 na godzinę i wygląda na to, że ogarnął. Dron leci równo z nami. Jest 60. Dobrze. Mamy to. Czyli z wiatrem jest 60 na godzinę, a pod wiatr nie jest 60 na godzinę. Dziękuję, dobranoc. A w ramach ciekawostki to w necie było napisane, że drony wojskowe latają nawet po 500 na godzinę. No, także nie ma siary przegrać z dronem, z tym małym hultajem. Start miałeś dobry. Start miałem dobry, nie? No i no, że wiesz jak to jest, że liczy się meta, a nie start, bo nie liczy się to jak zaczynasz, tylko jak kończysz. Dokładnie. Na szczęście ten odcinek się jeszcze nie skończył. Teraz będziemy testować taką funkcję jak waypoint. No to co, to może we Warszawie? No, Warszawa brzmi spoko. No to Warszawa. Przerywamy vloga, aby nadać specjalny komunikat. Chodzi o rabat na zakupy w sklepie yerbanot.com. Tu jest napisane, jaki to jest rabat. Rabat jest ważny do jutra. Dziękuję. Żadny ciężar i pierwszym zapasem i Roberta wiadomo, że brakowało, jest to jeden z najlepszych napastów. Waypointy, czyli latanie po wyznaczonych punktach. Ten dron zapisuje te waypointy i później można te waypointy odtworzyć o dowolnej porze dnia bądź roku. I wtedy można fajnie pokazać różnica między zimą a wiosną, albo między dniem i nocą. No i my teraz właśnie spróbujemy taki lot wykonać. Byliśmy w Warszawie już wczoraj w nocy i zrobiliśmy lot po właśnie punktach. I teraz zrobimy dokładnie taki sam lot po tych samych punktach, tylko że w dzień. A później to w montażu połączymy. Dron wykonuje swoją pracę, my w tym czasie sobie właśnie tutaj gaworzymy z człowiekiem z DC-24. I tak mnie naszło, że kiedyś, pamiętam już wiele lat temu, chodziły mi po głowie tego typu zabawy z dronem, żeby ustawiać kamerę dokładnie w tym samym miejscu, ale o innych porach roku albo o innych porach dnia. I później w montażu to łączyć i robić takie fajne, niecodzienne zjawisko wtedy można zarejestrować, no bo ludzkie oko nie jest w stanie jakby tak świata zobaczyć w taki sposób, że nie dość, że z powietrza, to jeszcze różne pory dnia w tak krótkim czasie, jakby wtedy to tak fajnie tą różnicę widać. I ja kiedyś takie podobne zabawy już robiłem z aparatem, że ustawiałem aparat dokładnie w tym samym miejscu i robiłem takie przejścia. No, a teraz to się samo automatycznie dzieje i to jeszcze z powietrza. Powiem Wam, że super. Mi się natomiast wydaje, że troszkę tu trzeba się naklikać. Jest to jak dla mnie mało intuicyjne, no natomiast Daniel twierdzi, że jest to bardzo intuicyjne i właśnie dlatego to jest człowiek z DC-24, a ja jest Banot i ja jest od wiecie czego, a Daniel jest od wiecie czego. I bardzo fajnie, że Wy to wiecie, bardzo fajnie, że my to robimy, bardzo fajnie, że DJI Ars wysłało nam tego drona. I Ląduje? Gdzie on ląduje? no pewnie Hardkorowo była, coś ci powiem. hardcore. Do końca wciepła i zawijał się na chropa. Trochę polotu mi ciulna się copa stopa. Chrop, ziemia obiecano, nie Golgota. Zaraz w chmurach pedalotać. Jo, w chmurach pedalotać. Szyb prezydent, a to znaczy, że my już nazot na Śląsku, a skoro na Śląsku to W się cieszy z drona. Że aż się kręci. Stanie z drona tak zwany. Co lepsze, autko na pilot czy dron? Autko to czysto zabawka, a dron to w zasadzie narzędzie do zrobienia czegoś fajnego. Tamta kropka to jest dron od to jest Witold. No i co zauważyliśmy, że czujniki nie działają jak jest ciemno. Chociaż teraz nawet nie jest tak do końca ciemno, no bo jest tu taka latarnia. Poza tym ten dron ma taką swoja latarka wbudowano, co robi bardzo ładny efekt takiego UFO. No ale to jest niewystarczająco, żeby... Masz go na trybie normal, tak? No.
No i co on robi? Spróbuj tu podlecieć do nas. No leci se. A, leci, no a powinien Chociaż? się już zatrzymać, nie? On już dawno powinien leci, zacząć leci, pikać no. i zacząć się automatycznie zatrzymywać, a nie robi tego, więc stwierdzamy, że czujniki w nocy nie działają. Tak samo w dronie ODW, tak samo i w dronie moim. Także w nocy trzeba uważać, bo nie tylko na sporcie, ale też ogólnie w tych pozostałych trybach czujniki nie działają. Z fajnych rzeczy, które można w nocy zrobić, jest to, że tam jest latarka, no i można sobie poświecić latarką, nie? Teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że łazicie w nocy po polu, bo zgubiliście klucze, no i możecie sobie poświecić tym dronem tak właśnie z nieba. O, tam właśnie Witek idzie po takim ciemnym polu, a W leci dronem. Patrzcie, jakie światło, to jest kozackie, niesamowite. No raczej mało jest, znaczy mało urządzeń daje takie możliwości jak latająca latarka. No, w filmie to można zajebiście wykorzystać do jakichś teledysków albo do zrobić takie coś, że UFO kogoś porwało. UFO porywał Witka. Zajebiste. No to jest ciekawe. Myślę, że dużo filmowców może to wykorzystać w swoich projektach jako światło. Latające światło ciągłe do filmu. W Mavicu Mini 3 Pro latarki nie było. W tych większych dronach, tych nawet starszych, ale większych była latarka. No ale w Mini nie było. Dopiero teraz jest i chwała im za to, bo jest to super narzędzie, bardziej atrakcyjne właśnie z tą latarką jest. Na Szymona spłynęła światłość. Robią wrażenie te wszystkie możliwości zamknięte w tej małej obudowie, profesjonalne możliwości w tej zabawkowej obudowie. To ten dron jest podobny do mnie właśnie, że duże możliwości w małym organizmie. Także właśnie jest to mój nowy ulubiony dron. Czy polecą? Polecą. Wszystkim, którzy nie mają jeszcze drona, a chcieliby mieć właśnie takie narzędzie, no to tak, jak macie tak do wydania 6 tysięcy złotych, no bo w zestawie combo tyle on kosztuje, no to bier. Jak masz tego drona wcześniejszego z numerkiem 3, no to on też jest świetnym narzędziem. Ten wcześniejszy model też jest konkret. Jeśli chodzi o obróbkę materiałów, które tworzy ten dron, no to nie miałem z tym żadnego problemu. Wszystko to fajnie działa, dobrze się to montuje. Z takich rzeczy, które mi się jeszcze bardzo rzuciły w oczy, to ten kaganiec. On bezproblemowo jest ściągalny i bezproblemowo jest zakładalny. A w trójce zawsze był problem, tak? Ściągnąć z trójki kaganiec było łatwo, ale założyć, no to zawsze jakiś problem z tym miałem, a tu nie ma tego problemu. Także bardzo zadowolony jestem z tego drona. Dzięki DJI Ars za możliwość przetestowania tego dźwięku. Kończymy ten odcinek, bo jest niedziela, czyli dokładnie ten dzień, w którym widzicie ten odcinek, no bo ja to montuję tak na bieżąco, od razu to leci na YouTube'a. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za wytrwanie do końca tego odcinka i pozdro.